Telefon zadzwonił kilka minut po 3 po południu. Siedziałam właśnie przy biurku, całkowicie pochłonięta pracą, poprawiałam logo dla jednego z klientów, starając się dopracować każdy szczegół. Wtedy ekran mojego telefonu nagle rozbłysnął. Nieznany numer. Zawahałam się. Przez ułamek sekundy chciałam pozwolić, żeby dzwonek wybrzmiał do końca i przeszedł na pocztę głosową. Ale wtedy usłyszałam głos. Spokojny, męski, poważny. Czy rozmawiam z Evans? Dzwonię z kościoła episkopalnego świętego Łukasza. Mamy tutaj pani córkę. Serce zamarło mi w piersi. Junie, ja wychrypiałam, już wstając z krzesła z takim impetem, że prawie je przewróciłam. Nic jej się nie stało. Wszystko z nią w porządku, odpowiedział ten sam spokojny głos. Para ją tu przyprowadziła. Powiedzieli, że miała pani nagły, pilny kryzys rodzinny. W jednej chwili zrobiło mi się słabo. Mój żołądek zawiązał się w supeł. Moja mała córeczka powinna być w tym czasie w przedszkolu otoczona opieką i zabawkami wśród rówieśników. A nie w nieznanym miejscu, oddana obcym ludziom w kościele. Nie zadawałam więcej pytań. Nie było czasu. Chwyciłam tylko klucze, rzuciłam to, co robiłam, i wybiegłam z mieszkania, nawet nie zamykając drzwi na 2 zamki jak zwykle. Droga była jak sen albo raczej koszmar na jawie. Nie pamiętam świateł drogowych, nie pamiętam przejść dla pieszych, nie pamiętam żadnych samochodów wokół mnie. Jedyną rzeczą, którą czułam, były moje palce zaciśnięte na kierownicy tak mocno, że aż zbielały. Jedyną myślą, która wciąż przebijała się przez panikę w mojej głowie, było: muszę ją zobaczyć. Muszę się upewnić, że nic jej nie jest. W końcu dotarłam. Zatrzymałam samochód z piskiem opon przed kościołem. Ledwo mogłam oddychać. Czułam, jak moje serce wali jak młot, a nogi mam jak z waty. Z kościoła wyszła kobieta uprzejma, starsza i bez słowa poprowadziła mnie przez ogromne, ciche wnętrze świątyni. Przeszłyśmy przez nawę główną, mijając ławki i kolorowe witraże, aż dotarłyśmy do bocznego, znacznie bardziej przytulnego pokoju. I tam ją zobaczyłam. Moje maleństwo. Moja córeczka. Siedziała na drewnianej ławce, która była tak duża, że wyglądała, jakby zaraz miała z niej zsunąć. Jej małe nóżki nie sięgały podłogi, dyndały beztrosko w powietrzu, a w swoich drobnych dłoniach trzymała kubek z kakao w styropianie, tak mocno, jakby to był najcenniejszy skarb. Nasze oczy się spotkały. Na jej twarzy pojawił się uśmiech radosny, rozpromieniony, ale tylko przez chwilę. W sekundę potem ten uśmiech zgasł, a jej oczy zaszkliły się łzami. Zeskoczyła z ławki i rzuciła się w moją stronę. Mamusiu. Upadłam z nią na podłogę i przytuliłam ją z całej siły. Objęłam ją, jakby od tego zależało moje życie, bo może naprawdę tak było. Czy nic ci się nie stało? Czy ktoś cię skrzywdził? Zapytałam, choć głos miałam tak ściśnięty, że ledwo wydobywałam z siebie dźwięki. Pokręciła głową. Ale potem wyszeptała coś, co sprawiło, że moje serce pękło na 1 000 000 kawałków. Powiedzieli, że już mnie nie chcesz. Zamarłam. Te słowa niosły ciężar, którego nawet dorosły by nie udźwignął, a co dopiero 4-letnia dziewczynka. Przypomniałam sobie rozmowę sprzed 2 dni. Rozmowę z moim ojcem. Rzucił wtedy przez telefon z chłodną obojętnością w głosie. Wybrałaś pieniądze ponad rodzinę. Nie dziw się, jeśli rodzina przestanie cię wybierać. Wtedy uznałam to za zwykły szantaż emocjonalny. Nie wierzyłam, że rzeczywiście coś zrobią. Nie sądziłam, że posuną się aż do tego, do odebrania mojej córki i przekazania ją obcym ludziom. Ujęłam twarz Junie w dłonie. Spojrzałam jej prosto w oczy. Kochanie, ja pragnę cię bardziej niż czegokolwiek innego na świecie. Nie zrobiłaś nic złego. Naprawdę nic. Ani odrobiny. Pokiwała głową. Jej rączki zacisnęły się jeszcze mocniej wokół mojej szyi, jakby bała się, że znów ją zostawię. Wtedy podszedł do nas ksiądz. W jego dłoni złożona kartka papieru. Podał mi ją bez słowa. Otworzyłam ją i przeczytałam. Brak podpisu.
Tylko 6 słów. Aż nauczy się, co naprawdę się liczy. Nie płakałam. Nie miałam już na to siły. Po prostu wstałam i zaniosłam moją córkę do samochodu. Jej główka oparła się o moje ramię dokładnie tak jak wtedy, gdy była niemowlęciem. Nie chciała mnie puścić. A ja nie miałam zamiaru jej zostawiać. Nigdy więcej. Gdy zapięłam jej pas w foteliku, uderzyła mnie jedna, niepodważalna prawda. To nie była tylko wiadomość. To była deklaracja wojny. Dorastanie w rodzinie Vansów oznaczało jedno, że bardzo wcześnie musisz zrozumieć, gdzie twoje miejsce, a gdzie go nie masz. Byłam najstarsza. Ta odpowiedzialna. Ta, która zawsze wszystko ogarniała. A Lacey? Lacey była światłem. Dziewczynką z wielkimi oczami, jeszcze większymi marzeniami i tą wyjątkową aurą, która sprawiała, że każdy w nią wierzył, nawet jeśli nie zrobiła absolutnie nic, żeby na to zasłużyć. Gdy w 9. klasie oblała biologię, mama tylko westchnęła i powiedziała: ona jest po prostu artystyczna, nie naukowa. A kiedy ja dostałam się do Stanford na pełne stypendium, tata zapytał: masz plan B? Każdy mój sukces był oczywisty i niezauważalny. Każda jej porażka natychmiast usprawiedliwiana. Bo, jak mówili, świat jeszcze po prostu nie rozumie jej wizji. A ta wizja zmieniała się co sezon. W wieku 22 lat chciała otworzyć wegańską kawiarnię. W wieku 25 luksusowy butik z perfumami. Żaden z jej pomysłów nie przetrwał dłużej niż rok. Ale Doreen i Karl i pozostali zawsze byli obecni z tym swoim charakterystycznym wyrazem twarzy. Chodźmy wyładować naszą frustrację na Arze, który najwyraźniej rezerwowali tylko i wyłącznie dla mnie. 3 miesiące temu Lacey zaprosiła mnie na lunch do miejsca, które wyglądało bardziej jak broszura spa, niż jak normalna restauracja. Nim jeszcze usiadłam, zamówiła szampana. Tym razem naprawdę mam coś wielkiego, powiedziała, a jej oczy błyszczały ekscytacją. Luksusowe studio pielęgnacji skóry. Zabiegi z najwyższej półki. Terapie botaniczne. Maseczki z CBD. To będzie prawdziwy hit. Potrzebuję tylko $30,000 na kaucję. Zaśmiałam się. Naprawdę się zaśmiałam. Lacey, mówisz poważnie? To już twój 3. projekt w ciągu 6 lat. Jej uśmiech zgasł. Tym razem to coś innego. Współpracuje z influencerką, ma 1 milion obserwatorów. Nie. Nie musiałam nawet podnosić głosu. To nie było potrzebne. Nie zrobię tego znowu. Mam dziecko do wychowania. Prowadzę firmę. Popatrzyła na mnie tak, jakby właśnie ktoś napluł jej do drinka. Zmieniłaś się, powiedziała lodowato. Kiedyś jeszcze obchodziła cię rodzina. Jeszcze tego samego wieczoru zadzwonił mój ojciec. Bez przywitania. Słyszałem, że znowu odmawiasz pomocy. To nie była prośba. To było ostrzeżenie. Ostrzeżenie, którego nie potraktowałam poważnie aż do dnia, w którym zabrali Junie. 2 tygodnie po tamtym lunchu Lacey pojawiła się u mnie w domu z teczką poplamioną frappucciną i z tą zadowoloną z siebie pewnością osoby, która myśli, że nie, to tak naprawdę delikatne może. Pomyślałam, że jeśli pokażę ci liczby, to cię to przekona, powiedziała, przesuwając teczkę przez moją kuchenną ladę, jakbyśmy byli w sali konferencyjnej. Junie spała na górze. Nie chciałam robić sceny. W teczce były projekty, prognozy z mediów społecznościowych, szkice układu pomieszczeń. Wybrała już nawet ręczniki z eukaliptusem. Lacey, powiedziałam delikatnie, to wszystko wygląda bardzo ładnie. Ale nie jestem w stanie zainwestować. Zacisnęła szczękę. To nie inwestycja. To pożyczka. Oddam ci to w ciągu 6 miesięcy najpóźniej. Jestem samotną matką, powiedziałam cicho. Nie bankiem. Jej uśmiech zniknął. Wstała i wygładziła swój żakiet, jakby właśnie nie rzuciła swojej dumy na moją kuchenną ladę. Zawsze chodzi tylko o twoją córkę. Twój ból. Twoje zmagania. Zachowujesz się, jakbyś była jedyną osobą, która kiedykolwiek miała ciężko.
Zachowuje się jak ktoś, kto wciąż stoi na nogach mimo tego, że wszystko mu odebrano. To nie jest egoizm. To przetrwanie. Odeszła bez pożegnania. Następnego ranka dostałam SMS-a od mamy. Wiesz, jak bardzo twoja siostra się stara. Może okaż trochę współczucia. A potem telefon od taty. Jeśli twoja matka przez ten stres zachoruje, to będzie twoja wina. 3 dni później cisza. 0 wiadomości. Dzień dobry, żadnych pytań o weekend, żadnego. Juni wyglądała przesłodko w swojej sukience na Wielkanoc. Tylko pustka w skrzynce odbiorczej i niepokojąca cisza, która sprawiała, że zaglądałam w telefon znacznie częściej, niż powinnam. Myślałam, że ta cisza to kara. Że mnie ignorują, żeby dać mi nauczkę. Myliłam się. Cisza nie była karą. Ona była przygotowaniem. Tego czwartku padał deszcz. Pamiętam to doskonale, bo przez przypadek zostawiłam żółte kalosze Juni w samochodzie i przez cały poranek się za to obwiniałam. Byłam pochłonięta projektem rebrandingu, kiedy na ekranie telefonu pojawił się numer szkoły. Odruchowo odebrałam. Dzień dobry, pani Vance, odezwała się sekretarka. Tylko dla potwierdzenia, czy ktoś nowy został dodany do listy odbioru Juni? Poczułam, jak serce wpada mi do żołądka. Nie, odpowiedziałam i już wstawałam. Dlaczego? Została odebrana jakieś 30 minut temu. System oznaczył odbiór jako autoryzowany, ale nie znałam tych nazwisk. Mieli kod rodzinny z jej dokumentacji. Nie czekałam na dalsze wyjaśnienia. Chwyciłam za kluczyki i pobiegłam. Droga do szkoły była jak mgła, pełna klaksonów, szarpanych myśli i nieskładnych obrazów. W sekretariacie kobieta wyjaśniła mi spokojnie, że para starszych ludzi, najwyraźniej moi rodzice, poinformowała, że doszło do nagłego, pilnego przypadku rodzinnego. Rozpoznała ich z wcześniejszych wizyt, więc nie zadawała żadnych pytań. To, co mnie przeraziło jeszcze bardziej, to fakt, że kiedy próbowałam zadzwonić na ich telefony komórkowe, od razu przełączały się na pocztę głosową. Stacjonarny? Cisza. Lacey również próbowała się do nich dodzwonić, nikt nie odbierał. Dom był zupełnie pusty. Sąsiedzi ich nie widzieli. O godzinie 17 zaczęłam dzwonić po szpitalach. O 18 chodziłam w kółko z telefonem w ręku, walcząc z pokusą, by nie rzucić go z całej siły o ścianę. Aż w końcu nadszedł telefon. Po drugiej stronie była spokojna, stanowcza męska głos. Czy rozmawiam z panią Ilar Vance? Tu pastor Ror z kościoła episkopalnego świętego Łukasza. Wydaje mi się, że pańska córka znajduje się u nas. 15 minut później wbiegłam przez drzwi kościoła, cała przemoczona, zdyszana, serce biło mi jak szalone. Juni siedziała na ławce w holu, trzymając w dłoniach plastikowy kubek z kakao. Jej policzki były pokryte plamami po łzach. Kiedy mnie zobaczyła, natychmiast zerwała się na równe nogi i pobiegła w moją stronę. Padłam na kolana i przytuliłam ją z całą siłą, jakby ktoś mógł mi ją jeszcze raz odebrać. Zrobili ci krzywdę, wyszeptałam przez ściśnięte gardło. Pokręciła głową. Powiedzieli, że musisz nauczyć się, co jest naprawdę ważne. Pastor zbliżył się cicho i wręczył mi złożoną kartkę. Było na niej 6 słów, zapisanych pismem mojej matki. Zrozumiesz, kiedy znowu wybierzesz rodzinę. Wpatrywałam się w ten kawałek papieru, a moja dłoń drżała. Juni kurczowo trzymała się mojego płaszcza i nie chciała mnie puścić. W pierwszym momencie nie poczułam złości. Przyszła dopiero później. Najpierw nastała cisza, a potem bolesna pewność. Oni przekroczyli granicę, której nie można już cofnąć. Oficer Monroe nie owijała w bawełnę. To nie była po prostu zła decyzja, powiedziała, przeglądając notatnik. To było narażenie dobra dziecka, pani Vance. Bez 2 zdań. Siedziałam naprzeciwko niej na komisariacie. Juni była skulona obok mnie, trzymając pluszowego królika, którego ktoś z recepcji jej podarował. Mój głos brzmiał obco, jakby należał do kogoś innego.
Opowiedziałam jej wszystko, jak moi rodzice bez mojej wiedzy odebrali Juni ze szkoły, jak wykorzystali przestarzałe kody upoważnień, by obejść systemy bezpieczeństwa, jak zostawili moje dziecko z jedną torbą ubrań i kartką papieru w kościele, jakby to wszystko było czymś normalnym. Gdy skończyłam mówić, oficer Monroe powiedziała tylko: złóżmy oficjalne zawiadomienie. Tamtej nocy prawie nie zmrużyłam oka. Juni nie chciała opuścić mojego boku nawet na chwilę, a ja nie potrafiłam się ruszyć. Czułam, że każdy gest mógłby złamać coś wewnątrz niej. Następnego ranka odwiedziła nas pracownica opieki społecznej, żeby ocenić naszą sytuację. Była uprzejma, ale stanowcza. Rozumiałam to, teraz musieli sprawdzić wszystko. Ktoś w końcu zawiódł moje dziecko. Pod koniec tygodnia Rowan wprowadził się do naszego pokoju gościnnego. Przynosił zakupy, wymieniał przepalone żarówki, których nawet nie zauważyłam, i odprowadzał Julie do szkoły, podczas gdy ja spotykałam się z prawnikiem. Janelle Ruiz została mi gorąco polecona i od pierwszej chwili, kiedy usiadłyśmy naprzeciwko siebie, wiedziałam dlaczego. Nawet nie drgnęła, gdy w jednym zdaniu pojawiły się słowa rodzina i raport policyjny. To nie jest przesadna reakcja, powiedziała po przeczytaniu akt. To ochrona dziecka. Prawo stoi po pani stronie. Mimo to czułam ciężar tej decyzji jak kamień na piersi. Zgłaszać własnych rodziców na policję, tego nie uczy się nigdzie. Nikt nie przygotowuje cię na coś takiego. Ale oni nie tylko przekroczyli granicę. Oni ją zniszczyli. A ja miałam już dosyć tego, że za każdym razem musiałam wszystko odbudowywać od nowa. Po złożeniu raportu policyjnego życie jakby zwolniło. Ale nigdy się nie zatrzymało. Juni wciąż tuliła się do mnie nocami. Rowan utrzymywał dom w ruchu, podczas gdy ja załatwiałam sprawy, umawiałam spotkania, rozmawiałam z psychologami i prawnikami. Janelle ostrzegła mnie, że proces może potrwać miesiącami, więc zaczęłam wypełniać ten czas czymś sensownym. Dokumentowałam wszystko SMSY, wiadomości głosowe, zrzuty ekranu, daty, każde najmniejsze ślady kontaktu z moimi rodzicami lub z Lacey. Pewnego wieczoru, porządkując papiery dla Janelle, otworzyłam ognioodporną skrzynkę z dokumentami po Robercie. Nie ruszałam ich od lat. Myślałam, że wszystko dawno zostało uregulowane. Ale z tyłu, w manilowej teczce, znalazłam akt własności działki, o której nie miałam pojęcia. Mały kawałek ziemi, nic wielkiego. Po prostu działka przy jeziorze, którą babcia Roberta zapisała Juni w testamencie. To nie była fortuna. Ale miała wartość sentymentalną. I należała do Juni. A teraz już nie należała. Własność została przeniesiona z jej nazwiska 6 miesięcy wcześniej. Sprzedana. Podpisana przez Karla i Doreen jako powierniczka dziedzictwa mojej córki. Patrzyłam w milczeniu na podpisy, jakbym przestała oddychać, moje serce zamarło w miejscu, gdy uderzyła mnie bolesna prawda. Sprzedali to. Bez słowa. Bez konsultacji. Bez najmniejszego szacunku dla pamięci mojej córki. Wzięli coś, co należało do niej, coś, co miało być jej zabezpieczeniem, jej przyszłością, i zamienili to na pieniądze. Bez żadnego ostrzeżenia. Bez pytania. Po prostu sprzedali. Zaczęłam kopać głębiej. Szukałam szczegółów, szukałam prawdy ukrytej między fakturami, danymi, transakcjami. W końcu ją znalazłam. Nazwa kupującego była niejasna, jakaś forma spółki inwestycyjnej, coś, co brzmiało obco i chłodno, ale kluczowy był zapis dotyczący przelewu pieniędzy. Tam widniała jednoznaczna informacja: przelew został dokonany bezpośrednio na konto firmowe należące do Lacey Vance. Zamarłam. Użyli dziedzictwa Juni, mojej małej córeczki, która już straciła swojego ojca, by sfinansować salon kosmetyczny. Ich salon pielęgnacji skóry. Coś tak powierzchownego, tak dalekiego od intencji, z jaką to dziedzictwo zostało powierzone. Usiadłam na podłodze, otoczona papierami, które teraz przypominały mi bardziej dowody zbrodni niż dokumenty rodzinne. Drżałam od środka, nie z zimna, lecz z mieszaniny szoku, złości i głębokiego rozczarowania. Oni nie tylko przekroczyli granicę prawa, zdeptali coś świętego.
Wyrwali dziecku coś, co miało być jej ochroną. A teraz próbowali odwrócić sytuację, wmówić mi, że to wszystko dla mojego dobra. Jakby chcieli mnie jeszcze czegoś nauczyć. Jakby ich zdrada mogła być usprawiedliwiona. Ułożyłam papiery w odpowiedniej kolejności, dołączyłam je do akt sprawy i wysłałam jeszcze jednego maila do Janelle, zanim adrenalina opadła i pozwoliła ciału poczuć ciężar tego, co właśnie odkryłam. Sala sądowa była zimniejsza, niż sobie wyobrażałam. I nie chodziło o temperaturę, to była inna zimność, taka, która przenika do kości. Każdy dźwięk odbijał się echem, każde spojrzenie miało swoją wagę, każdy gest niósł znaczenie. Janelle siedziała spokojnie obok mnie, opanowana, podczas gdy ja ściskałam segregator zawierający dokumenty, nieme świadectwo zdrady mojej własnej rodziny. Po drugiej stronie siedzieli Karl i Doreen ze swoim prawnikiem. Sztywni. Bez wyrazu twarzy. Moja matka miała na sobie szary garnitur, który był za duży w ramionach, wyglądała, jakby próbowała być kimś, kim nie była. Mój ojciec nie spojrzał na mnie ani razu. Kiedy sędzia wyczytała naszą sprawę, podniosłam się. Moje ręce już nie drżały. Nie teraz. Janelle rozpoczęła, mówiła o porzuceniu Juni, o tym, jak bez mojej wiedzy zabrano ją ze szkoły, wywieziono do jakiegoś kościoła i zostawiono tam zaledwie z karteczką. Bez rzeczy. Bez żadnych wyjaśnień. Podała tę notatkę sędziemu. Ten czytał ją w ciszy, z ustami zaciśniętymi w cienką, surową linię. Potem przeszliśmy do dowodów, akty własności, potwierdzenia sprzedaży, zapisy przelewów, wszystko klarowne, bolesne, niepodważalne. Obserwowałam, jak sędzia kartkuje strony i zatrzymuje się dokładnie w momencie, gdzie Juni jest wymieniona jako pierwotna beneficjentka nieruchomości. Pragnę zaznaczyć, powiedziała Janelle z wyważonym spokojem, że środki ze sprzedaży tej nieruchomości zostały przeznaczone na nieudany projekt biznesowy młodszej córki pozwanych, pani Lacey Vance. Prawnik mojej matki wstał natychmiast. Wysoki sądzie, moi klienci działali w dobrej wierze. Ich intencją było zabezpieczenie całej rodziny. Kierowali się troską o emocjonalną stabilność swojej wnuczki, zważywszy na stan pani Vance. Sędzia podniosła rękę. Potem zwróciła się bezpośrednio do mnie. Pani Vance, czy chciałaby pani coś powiedzieć? Spojrzałam na rodziców. Nie chronili Juni przed niestabilnością, oni ją stworzyli. Zabrali jej coś cennego, porzucili ją, a potem próbowali to opakować w fałszywe słowa o miłości i opiece. To nie był przypadek. To nie był błąd. To była świadoma decyzja. Sędzia przez chwilę milczała. Skinęła tylko głową i spojrzała ponownie w dokumenty. Widzę wystarczające podstawy, by natychmiast zawiesić wszelki kontakt między pozwanymi a małoletnim dzieckiem. Jakiekolwiek przyszłe wizyty muszą być poprzedzone obowiązkową terapią rodzinną i każdorazowo zatwierdzone przez sąd. Nikt się nie ruszył. Cisza, która zapadła, nie była napięta. Była pusta. 2 dni po rozprawie zapadł wyrok. Pełna opieka prawna. Ochrona. Cisza. Karl i Doreen, moi rodzice, nie mieli już prawa zbliżać się do Juni. Jakikolwiek kontakt musiałby być zatwierdzony przez sąd i poprzedzony obowiązkową terapią. Na papierze wyglądało to prosto. W rzeczywistości to była walka. Ale teraz mogłam wreszcie oddychać. Janelle nazwała to jasnym zwycięstwem. Ja nazwałam to po prostu przetrwaniem. Lacey nigdy się nie pojawiła. Od momentu doręczenia wezwania nie odpowiedziała na żadną wiadomość. Rowan powiedział, że ktoś z jego biura słyszał, że widziano ją z 2 ogromnymi torbami podróżnymi i nowym kolorem włosów, jak wsiadała do autobusu jadącego na wschód. Nie obchodziło mnie, gdzie pojechała. Miałam tylko jedną nadzieję, że nie zostawi za sobą kolejnych złamanych ludzi. Juni znowu zaczęła przesypiać całe noce. Koszmary były rzadsze, a gdy już się pojawiały, nie krzyczała. Po prostu cicho wślizgiwała się do mojego łóżka i szeptała: już jest okej, jakby próbowała przekonać samą siebie. Ale pewnego wieczoru, gdy przykrywałam ją kołdrą, spojrzała mi prosto w oczy i szeptem zapytała: czy babcia i dziadek wciąż mnie kochają?
To pytanie uderzyło mnie jak siniak pod skórą powoli, głęboko i boleśnie. I głęboko, bardzo głęboko. Uklękłam cicho obok jej łóżka, tak żeby nie przeszkadzać jej w śnie, i delikatnie odgarnęłam miękkie kosmyki włosów z jej czoła. Dotyk był subtelny, pełen troski i czułości. Myślę, że oni po prostu nie wiedzą, co to znaczy kochać prawdziwie, powiedziałam, patrząc jej prosto w oczy, choć ona już powoli zamykała je ze zmęczenia. Ale to wcale nie oznacza, że ty zrobiłaś coś źle. Wcale nie. Pokiwała głową powoli, a jej wargi były tak mocno zaciśnięte, że niemal czułam, jak walczy z sobą, by nie pozwolić, żeby emocje się w niej wylewały i złamały tę delikatną barierę. Jakby bała się, że jedno drgnienie albo jeden westchnienie mogą zburzyć to, co ledwie utrzymuje. Ja kocham cię, we właściwy sposób dodałam, ściskając jej małą, delikatną dłoń w mojej dłoni. Kocham cię tak, jak trzeba, tak, by cię chronić i dawać poczucie bezpieczeństwa. Wydawało się, że te słowa przynoszą jej ulgę. Powoli odwróciła się na bok, przytuliła mocno swojego ukochanego pluszowego króliczka, którego trzymała od lat, i zaczęła oddychać głęboko, spokojnie, równym rytmem. W końcu zasnęła, a ja zostałam sama, siedząc przy kuchennym stole i wpatrując się w stosik nieotwartych listów, które czekały na swoją kolej. Rowan wrócił do swojego mieszkania dokładnie tydzień temu. Mimo to obiecał mi, że będzie dostępny o każdej porze, jeśli będę go potrzebować. Wierzyłam mu. W domu zapanowała cisza, ale już nie pustka. Czułam, że coś wraca, coś trwałego, coś, co może przetrwać każdą burzę. Ale przeszłość, jak się okazało, jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Nie spodziewałam się, że zobaczę go tak szybko. A jednak tam był. Karl Vance, stojący na moim ganku, ze skulonymi ramionami i starą, znoszoną torbą podróżną, którą ledwie trzymał w ręce. Minęły 3 tygodnie od wyroku sądu. Wahałam się przez chwilę, czy w ogóle otworzyć drzwi. Aire powiedział cicho, głosem głębszym niż kiedykolwiek wcześniej go słyszałam. Straciliśmy dom. Twoja mama mieszka teraz u Susan. Nie przypominał już tego człowieka, który niegdyś krzyczał rozkazy podczas kolacji albo wygłaszał pouczenia o szacunku. Wyglądał mniejszy, przygnięciony ciężarem wszystkiego, co się wydarzyło, jakby cały ból i odpowiedzialność spoczęły ciężko na jego kościach. Potrzebuję tylko kilku nocy, miejsca, gdzie mogę się przespać, dopóki nie wymyślę, co dalej. Wyszłam na zewnątrz i zamknęłam drzwi za sobą, chcąc ukryć całą tę sytuację przed Junie. Nie chciałam, żeby ona cokolwiek słyszała. Po wszystkim, co zrobiłeś, powiedziałam spokojnie, ale w moim głosie było ukryte ostrze, czy masz czelność stać tu teraz przede mną? Popełniłem błędy, wymamrotał, jakby próbował tłumaczyć swoje czyny. Myśleliśmy, że pomagamy Lacey. Pomagamy rodzinie. Zostawiliście moją córkę samej w kościele, odpowiedziałam z goryczą. Głos mi się załamał, ale starałam się być silna. A teraz oczekujesz, że otworzę ci drzwi, jakby nic się nie stało. Jego twarz wykrzywiła się w bólu. Nie sądziliśmy, że zajdziesz aż tak daleko. Za moimi plecami drzwi zaskrzypiały cicho. Junie wyjrzała zza rogu, jej oczy były ogromne i pełne niepokoju. Gdy go zobaczyła, natychmiast się cofnęła i szepnęła z trudem. Nie chcę, żeby on wchodził do naszego domu. To był moment. Granica, której nigdy, przenigdy nie pozwolę nikomu przekroczyć. Obróciłam się do niej i pokiwałam łagodnie głową. W porządku, kochanie. Wróć do środka, zaraz przyjdę. Odwróciłam się z powrotem do niego. Musisz iść. Teraz. Zacisnął szczękę, jakby chciał coś powiedzieć, sprzeciwić się, ale coś w moim spojrzeniu powstrzymało go. Powoli zrobił krok do tyłu, potem odwrócił się i zszedł po schodach. Patrzyłam, jak znika za rogiem, czując mieszankę ulgi i smutku. Kiedy wróciłam do środka, Junie leżała już skulona na kanapie, mocno ściskając swojego pluszowego króliczka. Usiadłam obok niej i otuliłam nas ciepłym kocem. Nie pytała, co on chciał. Nie musiała pytać. Wiedziałam, czego ode mnie potrzebuje i tym razem dałam jej to bez wahania. Na wiosnę zamieszkałyśmy w nowym miejscu. Mieszkanie nie było duże, ale było jasne i spokojne, zaledwie 2 przecznice od szkoły Junie.
Uwielbiała tę krótką drogę każdego ranka, jej mały plecaczek skakał lekko przy każdym kroku. A ja kochałam słyszeć jej prawdziwy, beztroski śmiech, który znów rozbrzmiewał w naszym życiu. W każdą niedzielę siadaliśmy do kolacji z Rowanem i jego mężem. Przynosili gry planszowe, ja przygotowywałam deser, a Juni nazywała ich swoimi ulubionymi wujkami. Nikt nie mówił o sądach, o dziadkach ani o bolesnej przeszłości, tylko o opowieściach, dodatkowych dokładkach i cichych słowach na dobranoc. Powoli rozpakowywałam nasze rzeczy. Chciałam, żeby ten nowy dom poczuł się jak naprawdę nasz, jak miejsce, które zasłużyłyśmy nazywać domem. Pewnego wieczoru Juni zapytała, czy mogłybyśmy zrobić coś wyjątkowego na jej ścianę. Razem pomalowałyśmy małą drewnianą tabliczkę. Ona wybrała słowa, a ja pomogłam jej je starannie obrysować. Prawdziwa rodzina jest tutaj. Zawisła nad jej łóżkiem, może krzywo, może niedoskonale, ale dokładnie tak, jak powinno być. Tego wieczoru, po przeczytaniu jej ulubionej bajki o odważnej dziewczynce i cichym, ale potężnym lwie, wtuliła się we mnie, a jej oddech stał się równy i spokojny. Jej mała, ciepła dłoń spoczywała ufnie na mojej ręce. Patrzyłam na tabliczkę nad nami, na nierówne, ale pełne miłości pociągnięcia pędzla. Wszystko, co straciłyśmy, odbudowywałyśmy nie z tego, co było kiedyś, ale z tego, co zdecydowałyśmy się stworzyć na nowo. Z miłości, odwagi i nadziei.